No sklepienia też drzwi. Witam wszystkich serdecznie. Jak obserwujecie w internetach i w ogóle ostatnimi dniami powiało, są problemy, instalacje fotowoltaiczne, że tak powiem, latają na prawo i na lewo ze sklepów, z innych rzeczy. Pojawia się właśnie dużo takiej informacji i na początek postanowiłem Wam ogólnie puścić kilka filmów, które mam od użytkowników naszej grupy, także filmów takich może i będzie coraz więcej, bo są bardzo interesujące ludzi. Bardzo interesuje, jak się zachowują właśnie solar trackery na wietrze, bo niestety, ale jakby nie było, one śledzą słońce, a jak jest wiatr, muszą się położyć. Chyba że to są solar trackery, tak jak widzicie na tym zdjęciu. To są moje solar trackery i one są jednoosiowe, także tutaj już jest problem i bardziej trzeba rozbudować konstrukcję. Także słuchajcie, zapraszam Was na tą grupę i może jeszcze trochę opowiem o moich solar trackerach, jak to wytrzymuje na wietrze, jak to daje radę. To jest pierwszy z moich solar trackerów. Konstrukcja ma już 5,5 roku. I jak widzicie, pierwszym zabezpieczeniem u mnie to są odstępy między panelami po 10 cm. Tutaj akurat jest mniejszy, bo tu była rozbudowa i nie dało się już szerzej tych paneli rozsunąć. Ale tutaj najmocniejszy punkt jest tego solar trackera w tym miejscu, także z tym nie było problemu. Ale rozsunięcie paneli spowodowało to, że to nie jest jeden żagiel, tylko każdy panel praktycznie działa osobno i niweluje po prostu siły, które działają na niego. Jak widzicie, konstrukcja cała stalowa, podstawa z rur, to jest rura 6 cm ze ścianką 6 mm. Tutaj mamy zwolnicę z Wistuli, z kombajnu zbożowego Wistula zwolnica jest i tutaj w środku jest taka oś, taka mocna oś po prostu, że jeśli to wytrzymywało kombajn, to nie ma opcji, żeby po prostu tutaj puściło, a dodatkowo jeszcze w środek jest wbita rura na 5 mm. Także oś ma grubość 15 mm, to ja raczej nie wierzę, żeby to puściło szybciej, te spawy wszystkie puszczą i cała reszta jak właśnie oś, także o oś się nie boję. Ogólnie jak są wiatry, to raczej wieją z jednego kierunku, wtedy blokuje ręcznie trackera i nie ma problemu, także stoi już ponad 5 lat. Dodatkowo jeszcze tutaj, jak widzicie, konstrukcja sporcza po bokach, żeby też nie trzepotało tymi panelami. To też pomaga w sztywności tak naprawdę całej konstrukcji. I mam jeszcze drugiego solar trackera. Tamten było o mocy 3,85 kW. Tutaj mamy 5 kW trackera. Tam jest 14 paneli, tu jest 15 paneli. Tutaj jest troszeczkę inna sprawa konstrukcyjna, bo tu są już panele bifacjalne. Także na start tak samo po 10, nawet 12 czy 13 cm są odległości pomiędzy panelami, żeby właśnie niwelować wiatr, tylko że ta konstrukcja jest bardziej narażona ogólnie na wiatr i jest bardziej schowana, że tak powiem, w ogrodzie. Jak widzicie, tutaj są drzewa, od drugiej strony są budynki, ona praktycznie z każdej strony jest czymś otoczona, bo niestety
nie dość, że jest konstrukcja cięższa od tamtej, to jej, że tak powiem, punkty, wróćmy może, o, tutaj jest raczej wypośrodkowana, prawda? Panele są wyżej, niżej i tutaj wiatr wiejąc na nią działa równomiernie w miarę na wszystkie strony. A tutaj właśnie punkt ciężkości jest o wiele wyżej i tak naprawdę jeśli ja bym nie dał tutaj tych wsporników na dole, czyli takiego drugiego podparcia, tutaj są łożyska wstawione, to praktycznie ta sama oś, która jest w tamtym Solar Trackerze nie wytrzymałaby po prostu naporu i wiatru i w ogóle całej konstrukcji, bo jednak tutaj zaczyna się konstrukcja na samej górze i cały ciężar spoczywa po prostu na tej osi, dlatego trzeba było dać sporniki. Czyli słuchajcie, finalnie nie żałujcie materiału na stacjonarne konstrukcje, na różne inne, nie wystawiajcie paneli, że tak powiem, poza dach, bo tutaj później za panelem mają takie podciśnienia, albo ten wiatr tak podwiewał pod panel, że nawet dobrze przymocowany panel potrafi wyrwać. I tak jak u mnie, tutaj te panele są na 2 klemach, to bifacjale już są przymocowane na 3, znaczy przepraszam, nie 3, tylko 6 klemach, a te są na 4 klemach. Na razie dają radę, bo ten tracker, no niestety, ale on nie ma łatwego życia. Tutaj jest kierunek południowy i strąd naprawdę mocno wieje. Także róbcie konstrukcje jak najmocniejsze, żeby później po prostu nie było, że się rozleciało. Także tak to wygląda na daną chwilę. Jeśli będzie więcej materiałów, jeśli będą dalej burze w zimie i będzie więcej materiałów, na pewno dam Wam o tym znać. Oczywiście zapraszam na mój kanał. Solar trackery, fotowoltaika, pompy ciepła, bufory ciepła, kolektory słoneczne na wodę, dużo różnych ciekawostek, porównań, testów i dużo różnych informacji. Jeśli szukacie czegoś konkretnie, zapraszam do playlist. Tutaj wszystko jest w miarę uporządkowane z różnych tematów, z budowy solar trackerów, z budowy przyszłego projektu Amber, dużo różnych innych rzeczy, także jeśli kogoś cokolwiek z tego by zainteresowało, a bardziej konkretnie, to zapraszam. Także pozdrawiam serdecznie i słoneczka życzę.